Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj spacerek szybciutko na Nosal. Niebawem wyjeżdżam i też chciałabym trochę jakby się pożegnać trochę z tym miejscem, pobyć w przyrodzie, bo ostatni czas u mnie to jest ciągły jakiś proces, ciągłe jakieś zmiany, ciągle jakieś decyzje. Lubię takie życie z jednej strony, bo one wprowadzają dużo takiego nowego doświadczenia do mojego życia. Wcale nie łatwego, bo to są duże decyzje. Przeprowadzka jest zawsze dużą decyzją i zawsze jest zmianą, ale mam nadzieję, że to jest właśnie ta moja droga, właśnie którą powinnam iść. A myślę, że jak jest taka decyzja, to i przyszła ona z serca, a nie gdzieś z umysłu. Zatem dzisiaj taki temat, mam nadzieję, dzisiaj taki temat odnośnie, kochani, żebyście podążali zawsze za sercem, jeżeli w wolności cokolwiek wam się dzieje, to żebyście szukali takiej drogi w życiu, gdzie będzie więcej wolności, więcej spokoju, gdzie będziecie mogli robić to, co kochacie, żeby wasza droga była waszą pasją, żeby wasza praca była waszą pasją, żebyście dawali coś innym sercem, bo jak będziecie to robić, to dostaniecie też zwrot z tego również obfity, tak jak i wy dajecie tą swoją obfitością coś światu. I czasem chcę powiedzieć, że jeśli czasem nie przynosi to jakiegoś efektu i czasem coś nie dzieje się dobrego w waszym życiu i coś tam ciągle pracujecie, jesteście wolni, mam tu na myśli, że wychodzicie z etatu i po prostu zaczynacie, te oszczędności się rozpływają, a jakby to, co robicie, jeszcze nie przynosi żadnego efektu, to cierpliwości, pomału podążajcie w tym kierunku, otwórzcie swoje serce i wciąż podążajcie w tym, co was otwiera, co daje wam właśnie miłość i jakieś wsparcie. Bo to właściwie prowadzi przede wszystkim do większej takiej akceptacji siebie i świata, ale też spokoju takiego wewnętrznego. Ale też oczywiście mamy w sobie bardzo dużo talentów, mamy w sobie bardzo dużo rzeczy, które kochamy robić, a często robimy to, co nam w ogóle nie przynosi satysfakcji, męczy nas i doprowadza nasze zdrowie i stan psychiczny do takiego rozstroju emocjonalnego. A ja właśnie chcę was do tego zachęcić, abyście właśnie wciąż podążali w swoim kierunku, robili to, co kochacie, nawet za mniejsze pieniądze i czasem nawet poświęcili trochę czasu tego więcej i nie dostaniecie czegoś od razu do ręki, ale żebyście jednak wciąż szli w tym kierunku, który jest wasz tak naprawdę. A jak to znaleźć? Wystarczy się zastanowić nad tym, co lubię robić i co mogłabym robić nawet bez pieniędzy. I zacząć to po prostu robić. Zatem właśnie ta kreatywność w nas i to, że nasza dusza potrzebuje tego, żeby podążać za tym i odkryć też często to, co jest nasze. Ja lubię gadać, ja lubię tworzyć filmy, ja lubię rozmawiać z ludźmi, lubię się z nimi spotykać, lubię w jakiś sposób motywować, inspirować do działania. Ja lubię sama się rozwijać wewnętrznie i to nie jest wcale takie łatwe często, bo często to są jakieś głębsze procesy, wchodzi się w różne rzeczy, które są trudne, żeby coś tam się otworzyło w nas i często nie wiem gdzie, dokąd iść, często błądzę i czasem nie wiem jak postępować, choćby nawet w relacji. Ale wciąż jakby szukam tej drogi i wciąż jakby staram się odpuszczać i bardziej skupiać się na sobie, czyli w sobie, więcej tam odkrywać tych wszystkich talentów i tych wszystkich blokad, które później mogę jakby uwolnić i pozwolić sobie pójść dalej przez to życie. Kochani, to jest to, że ten czas obecny, który idzie, ja wiem, że on zmieni bardzo dużo w naszym życiu. Na pewno przyniesie o wiele więcej spokoju, o wiele więcej takiego
te rzeczy materialne już nie będą miały takiego znaczenia. Ja myślę, że w przyszłości o wiele bardziej będziemy musieli nauczyć się żyć z rzeczami, które są nam tak naprawdę niepotrzebne, mniej rzeczy materialnych, a więcej właśnie przyrody, natury, bliskiego kontaktu ze zwierzętami, bliskiego kontaktu z drzewami i do tego idziemy. Może dla niektórych absurd, ale ja tak to czuję i warto też zastanowić się nad tym, właśnie, czy wszystko to, co mam teraz obecnie, czy to mi daje szczęście. Bo wiecie, bo to wszystko się łączy, ta cała kreatywność, ta pasja życia, troszkę zwolnienie, odnalezienie takiego życia trochę więcej w spokoju, trochę bardziej w przyrodzie, zdrowszego jedzenia, takiego bardziej naturalnego, mniej przetworzonego. Więcej właśnie przygotowywania takich posiłków, gdzie jest po prostu mniej odzwierzęcych produktów, do czego też zachęcam. Oczywiście wiem, że to jest proces i u mnie to też był proces, ale teraz jestem na takim etapie właśnie bardziej roślinnego i znaczy na takim etapie, no jestem od kilku lat, natomiast bardzo, bardzo też często lubię oczyszczać sobie ciało, bo wiem, że to przynosi też efekt taki wewnątrzrozwojowy, duchowy też i wiele rzeczy, jakby świadomość poszerza. Właśnie między innymi takie morsowanie, które też ostatnio wrzuciłam tutaj taki krótki filmik, czy właśnie jedzenie roślin samych. Ale oczywiście to są procesy, które u mnie naprawdę się sprawdzają i które mnie gdzieś otwierają, które zmieniły tą moją drogę. Oczywiście wiele przed nami, ale jakby wejście w tą taką bardziej niezależność, tą przyrodę właśnie, ta niezależność taka, gdzie jestem samowystarczalny, ale nie zależę od nikogo, czyli nie potrzebuję tak naprawdę szefa, żeby się utrzymać, nie potrzebuję jakiegoś etatu, nie potrzebuję tak naprawdę jakiegoś tak właściwie takich rzeczy, które mnie uzależniają, nie? Fajnie jest też, żeby relacje też nasze były nie uzależniające, tylko bardziej w miłości, bardziej żebyśmy mogli siebie wspierać i być ze sobą, bo chcemy, a nie dlatego, że potrzebujemy czegoś od tej drugiej osoby. Wiem, że to niełatwe, bo sama się z tym borykam, sama sobie to wszystko układam wewnątrz i wiem, że to jest jednak proces, żeby nauczyć się kochać siebie, nie oczekując od drugiego człowieka niczego, a po prostu być z nim i dawać tą swoją miłością, obdarowywać go tą swoją miłością, dobrocią i tym, co mamy w sobie najlepszego. I to jest ta też wolność właśnie, dążenie do bliskości z ciałem, bliskości z duchem. To wszystko też warto układać w sobie po to, żeby właśnie tą wolność odzyskać i iść tą drogą. Zatem dzisiaj taki temat: kreujcie, twórzcie, róbcie coś, żebyście mogli być tacy właśnie otwarci na zmiany, które właśnie przyjdą i więcej będziemy musieli sobie radzić w przyrodzie. Może przyjść taki czas, może przyjdzie taki moment w życiu, że będziemy musieli radzić sobie sami, czyli sadzić coś, tak jak to robili kiedyś nasi przodkowie, sadzić, mieć swoje własne owoce, warzywa, mieć jakiś kawałek ziemi, gdzie możemy coś tam uprawiać. Jej społeczność, z którą będziemy się po prostu lubić, z którą będziemy nadawać na tych samych falach, z którymi będziemy bardzo blisko, będziemy mogli wychowywać dzieci, a nie właśnie w takich placówkach, które są gdzieś tam narzucone przez społeczeństwo, bardziej przez rząd, ale bardziej takie kształtować te dzieci, żeby były samodzielne, żeby czuły się w miłości, żeby były otwarte, kochające, żeby nie bały się życia i żeby tak naprawdę miały o wiele więcej wolności, nie były zaprojektowane według jakiegoś schematu. Oczywiście zmiany nie są łatwe i żeby wyjść z takiego też życia konsumpcjonizmu i takiego
życia w wygodzie trochę, to jest jednak trochę czasu, ale kochani, zastanówcie się nad tym, żeby więcej robić rzeczy, gdzie wy będziecie jakby mogli być odpowiedzialni za to, a przede wszystkim wolni w tym świecie, nie bać się jakby tych decyzji. Chcę też powiedzieć, że na nie potrzeba czasu i zmiany, ale ta zmiana jest warta, bo otwiera nam drogę i daje możliwości, zmienia trochę świat. Kiedy właśnie jesteśmy bliżej siebie, to jesteśmy wtedy też i bliżej natury, i bliżej człowieka, i bliżej tej miłości, tego spokoju właśnie, o którym często tutaj mówię na tym moim kanale. Wiecie, to też nie jest takie, że to wszystko zrobimy od razu. Ja wiem, bo to jest proces i to są lata. Jednak pierwszy krok, zmiana tego, jak jemy, jest bardzo ważne, tego, w jakim środowisku spędzamy czas, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od jakichś produktów, od jakichś w ogóle rzeczy, które tak naprawdę, bez których nie umiemy żyć, a im szybciej się od tego uwolnimy, tym lepiej dla nas, bo zmiany, które następują w naszym życiu, są po prostu nieuniknione. Zatem chcę nawołać do tego, żeby więcej właśnie szukać w sobie rzeczy, które możemy wyprodukować, dać światu, coś zrobić jak najmniejszym kosztem, coś, co możemy zrobić rękami, coś, co możemy zrobić naszym ciałem i żeby właśnie ufać swojemu sercu i temu, co przychodzi. Żeby jeszcze więcej w nas, w naszym życiu zapanowało tego spokoju i dać sobie też czas na te zmiany. Ja życzę Wam tego z całego serca, abyście podążali swoją drogą. Powtarzam to bez końca, ale tak, to jest to, choć niełatwe, to bliżej natury i bliżej takiego źródła, gdzie my możemy zrobić bliżej źródła, czyli siebie, może zdziałać cuda w naszym życiu, poprawić jakość naszego życia i wyjść z różnych trudnych rzeczy. Cokolwiek by się nie działo, zawsze wchodźcie w siebie, zawsze dbajcie o siebie, zawsze wybierajcie siebie, zawsze wychodźcie naprzeciw temu. Patrzcie wewnątrz tego, czego ja potrzebuję i wy jesteście na pierwszym miejscu. Pamiętajcie, że wasza droga, wasze zdrowie, to czego potrzebujecie jest na pierwszym miejscu, bo bez tego po prostu nie pójdziecie dalej i nie ma co się wieszać na kimś. Trzeba po prostu zająć się i zaopiekować swoją drogą, tak jak najlepiej potraficie, aby jednak ułożyć sobie to życie tak jak chcemy, a nie tak jak po prostu to życie będzie nas rzucać w tą i we w tą. Zatem tyle, kochani. Wszystkiego dobrego dla Was. Widzimy się niebawem. Pozdrawiam cieplutko i subskrybujcie mój kanał. Zapraszam. Potrzebuję jeszcze 50 subskrypcji, żeby osiągnąć jakby na moim kanale taką możliwość zarabiania. To też dla mnie przede wszystkim umożliwi mi dalszą pracę, dalszy rozwój i przede wszystkim da mi jakiś taki wewnętrzny spokój. Pozdrawiam ciepło, trzymajcie się, hej, buziaki.